Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak wybrać odpowiedni odkurzacz do swojego warsztatu, domu lub firmy sprzątającej? Jeśli tak, to ten odcinek będzie właśnie dobry dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Wbrew pozorom, wybór odpowiedniego odkurzacza nie jest taki prosty, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na pojemność, zużycie energii, parametry ssące, stopień filtracji oraz ogólne przeznaczenie, czy jest to typowo odkurzacz na sucho, czy również można wciągać takie bardziej mokre zabrudzenia. To wszystko wpływa na to, jak po prostu będziemy wybierać odkurzacz. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę na filtr, czy jest on zmywalny, czy papierowy, jednorazowy. Dodatkowo system oczyszczania tego filtra, czy jest to oczyszczanie, czy jakieś podmuchy powietrza. Na to wszystko po prostu musimy zwrócić uwagę i teraz przyjrzymy się temu troszeczkę bliżej. Przed Wami znajdują się dwa odkurzacze. Pierwszy to jest Karcher WD3 15-litrowy z kablem 6-metrowym. Drugi to jest popularny dosyć wśród firm sprzątających, również Karcher model T7/1. Czym one się różnią? Kolorem na pierwszy rzut oka, ale o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli popatrzymy na żółty kolor, to jest to typowo zwykła seria, taka, że tak powiem, nieprofesjonalna, bardziej przeznaczona do użytku domowego, aniżeli do firmy. Zaś z kolei seria szara to jest już przeznaczenie profesjonalne. Jak możecie zwrócić tutaj nawet na ten napis profesjonal, także ten odkurzacz jest bardziej dedykowany do firm już takich profesjonalnych. Jeżeli chodzi o zastosowanie tych dwóch odkurzaczy, no to różni się to na pewno pod względem przeznaczenia przede wszystkim. Żółty, mimo że nie jest to seria profesjonalna, bardzo dobrze sprawdzi się w domu, w firmie sprzątającej, w garażu, w mobilnym praniu tapicerki meblowej. To jest nasz podstawowy odkurzacz. Zaś z kolei Karcher T7/1 może się sprawdzić bardziej w takich domowych warunkach, jakieś hotele i tak dalej, gdzie typowo się odkurza podłogi, ale tam typowo powinien być odkurzacz z kolei bardziej taki kolumnowy, już profesjonalny, typu Sebo albo inna firma, prawda? Jak spojrzymy jeszcze na jakość tych dwóch odkurzaczy, no to trzeba na pewno podkreślić fakt, że w szarym niestety złe wyważenie, małe kółka z przodu, duże z tyłu powodują to, że jeżeli ciągniemy wąż, no to on nam bardzo pięknie staje, jak to się mówi, dęba na tylne kółeczka i po prostu mamy później problem. Jeżeli chodzi o Karchera WD3, tutaj nie ma takiego problemu, wiadomo, jak się przewróci, jak go gdzieś tam źle szarpniemy, no to trzeba go po prostu postawić ponownie do pionu, filtr trzeba odetkać, że tak powiem, bo może być zassany, ale poza tym nic się nie dzieje. Słuchajcie, to co powinno nas interesować przede wszystkim, no to parametry ssące. Jeżeli chodzi o żółtą serię, tą nieprofesjonalną, no to tam z kolei norma unijna wymaga tego, że jest mniejsze zapotrzebowanie na energię tych urządzeń, żeby spełniały to przeznaczenie domowe, że tak powiem. No i tam z kolei nie podaje się parametrów typu podciśnienie oraz przepływ powietrza. To są tak naprawdę dwie kluczowe rzeczy w odkurzaczu, które odpowiadają za transfer zabrudzeń oraz tego, czy będzie to wszystko zebrane z podłoża, prawda? Jeżeli chodzi o taki odkurzacz już profesjonalny, szary, typu Karcher, no to tam już jest podane podciśnienie oraz przepływ powietrza. Im wyższe są te dwa parametry, tym lepiej nasz odkurzacz będzie pracował. Jeżeli popatrzymy na przeznaczenie tych wszystkich odkurzaczy, no to nawet najmocniejszy sprzęt, jeżeli chodzi o czyszczenie pojazdów, nie da rady, jeżeli chodzi o wykładziny w niektórych pojazdach. Tam po prostu bez urządzenia typu Tornador Vacuum no nie jesteśmy w stanie odseparować tego piachu, tych wszystkich zabrudzeń z podłoża. Nawet najlepszym odkurzaczem dwu- czy turbinowym nie ma to żadnego znaczenia. Także tam musi być typowo sprzęt pod kompresor Tornador Vacuum, najlepiej taki 6-7 barowy, żeby to cały czas po prostu śmigało na takim ciśnieniu. Wtedy podłącza się go pod odkurzacz i nawet taki zwykły WD3 bez problemu sobie poradzi z tymi zabrudzeniami, ponieważ będzie wspomagany tym sprężonym powietrzem. Na jednym z naszych filmików znajdziecie przykład tego, jak on działa. Pojawi się gdzieś tutaj nade mną w okienku taki link, że możecie sobie w niego kliknąć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Podsumowując, jeżeli chodzi o pojazdy,
tapicerka meblowa na wyjeździe. WD-3, Karcher jest tani, dobre parametry ssące, ma wąż, można wymienić na dłuższy, ale nie trzeba. Sprawdzi się wystarczająco, jeżeli chodzi o te podłoże, to tak jak wspomniałem w samochodach. Tutaj po prostu tani odkurzacz z dobrą mocą ssącą jest wystarczający. Jakieś takie kupowanie 2-3 turbinowego, no mija się z celem. Spójrzcie na to, ile on Wam energii zabierze, a mimo wszystko robotę tym tańszym tak samo zrobicie. A gdzie po prostu jest ta wykładzina taka, można powiedzieć, ciężka do wyczyszczenia, no to tutaj trzeba jednak poświęcić trochę pieniążków, kupić ten kompresor 10-barowy najlepiej, żeby to ciśnienie było cały czas utrzymywane. Wiadomo, Tornador, tak jak mówiłem, też 6-7 barów musi mieć cały czas tego ciśnienia na zasilaniu. No i pod tym względem tutaj jest temat tak naprawdę zamknięty. Jakieś tam drobne rzeczy typu wilgoć w samochodzie i tak dalej, jak jest jakaś taka woda po tych przeciekach i tak dalej, również ten WD-3 sobie z tym poradzi. My dodatkowo mamy ten NT22/1, ale on tak naprawdę służy nam jako zapasowy, podstawowy sprzęt WD-3 i tyle tak naprawdę. Patrząc na inne branże, tak jak mówiłem, hotelarstwo, wykładziny, zdecydowanie odkurzacz kolumnowy na wyposażeniu każdej firmy musi być. Dodatkowo, jeżeli tam odkurzają tapicerki, jakieś meble i różne inne przedmioty, no to taki WD-3 lub Karcher T7/1 sprawdzi się również wystarczająco. Jeżeli ktoś robi remonty, no to tutaj już niestety wysoka klasa filtracji musi być. No i przede wszystkim otrzypywanie, czy tam otrząsanie filtra. I różne są właśnie pojęcia na temat tego, ale musi być ten filtr otrzepywany, ponieważ bardzo szybko takie drobne pyły, jak jest słaby worek, pył, przedostanie się po prostu nam do tego filtra, zapcha wszystko, no i później turbina pójdzie, że tak powiem, z dymem. A jednak warto by było, żeby ten sprzęt służył nam bezawaryjnie jak najdłużej, także to, co powiedziałem na początku, odpowiednio sprawdzić, do czego będzie nam ten sprzęt potrzebny, przemyśleć sobie wszystko, na tej podstawie przejrzeć parametry, litraż pojemników, jakie są worki, jaka jest cena tych worków, filtry, czy zmywalne, taki, siaki, dodatkowo ile to wszystko kosztuje, także pod tym względem, no to tu już jest Wasza robota do zrobienia. W wersji NT22/1 mamy system półautomatycznego oczyszczania filtra, także pokażę Wam teraz, jak on działa. Mam nadzieję, że było to słychać. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli jest odkurzacz taki troszeczkę lepszy, typu StarMix, on to wszystko ma już zautomatyzowane, także tam nie trzeba tego pilnować. Tutaj wiadomo, przed każdym wyłączeniem odkurzacza warto coś takiego zrobić, żeby ten filtr służył nam jak najdłużej. W tym materiale to już wszystko. Może nie był jakiś porywający i nie zrobił się z tego maraton kilkugodzinny, ale te podstawowe rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć, zostały przekazane. Cieszę się, że jesteście cały czas tutaj ze mną, mimo tych kilku hejterów, których już w sobie, że tak powiem, zdobyłem. No to fajnie, że jesteście. Oglądajcie dalej, subskrybujcie kanał, łapy w górę i widzimy się w dalszych materiałach. Do zobaczenia, cześć!